Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj witamy Was kiełbasą i bułką w Chicago, na polskim Jackowie. Odcinek o tym, jak mieszkają Polacy w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Chicago. Procesja będzie. Procesja idzie. No. Dlatego jest ta muzyka. Chodźmy procesję zobaczyć najpierw. No słuchajcie się, no. No polska muzyka, tak. Ale strzał. Boże ciało przecież było. I co myślisz, że w związku z Bożym Ciałem tu się Myślę, dzieje? że tak, bo w tygodniu nie zamkną ulicy, a na niedzielę może się dogadali. No tak, zobacz, tutaj policja... Ty w ogóle jakieś szczęście mieliśmy, że tu wjechaliśmy. No. Wjechaliśmy 2 minuty temu. Ja zupełnie też nie. Życie pisze scenariusze zawsze. Boże ciało było. Polskie centrum tak. medyczne tutaj mamy. Tak, widziałem. Ma to czekaj. A w ogóle te napisy tutaj takie już... Zaborowski John. Grubo, co? Ciekawe czy czy nam nie wywali praw autorskich za tą muzykę. Myślisz, że może? Chyba nie, ale ile ludzi, zobacz. Wszyscy Polacy właśnie chyba z Jackowa tu idą. W jednym miejscu. Z nikim nie będziemy mogli wywiadu zrobić, bo Wszyscy są w wszyscy procesji. będą na procesji. Zobaczcie jaki to jest przypadek. Centralnie przyjechaliśmy w niedzielę. Spodziewaliśmy się mszy, ale nie spodziewaliśmy się, że trafimy na procesję na Boże ciało. Naprawdę trzeba być w farta. Słuchajcie, przejechaliśmy praktycznie z Los Angeles do Chicago i nie widzieliśmy ani jednego Polaka. A teraz zobaczcie. Jakiś chłopak. Tak? To pozdrawiamy, jeżeli to oglądasz. A teraz chyba wyszli wszyscy Polacy z Jackowa na tą pielgrzymkę. Nie no, śmieję się, ale... Zobacz, niech ziemia nasza stanie się ołtarzem. Ktoś ładnie ze swojego domu zrobił ołtarz po prostu, zobaczcie. A bo to może była jakaś ta Tu miałeś stacja. wejście normalnie, tam masz chyba na drzwi, ktoś pewnie wejście sobie zrobił gdzieś dalej, stworzył Bożego ciała, no. No, ołtarz. znaczy nie wiem jak dokładnie to wygląda. No są stacje na Bożym Ciele, więc Ale to to pewnie jest była na stacja. pewno Boże Ciało. Przecież to było tydzień temu Boże Ciało. Było 3 dni temu, ale przecież władze nie zatrzymają No dobra, bo ulicy to w pierwsza tygodniu, niedziela, no. Może być. W ogóle jaki kontrast, że tutaj jest... Widać to, co, że się miesza, że są Hiszpanie, Latynosi i tak dalej. I między W ogóle obok oni przechodzi procesja. wyszli na zewnątrz, wiesz, obejrzeć co się dzieje No. i Nie jeden wiem, czy typ widziałeś, jak szliśmy, to kręcił. tam chłopak taki nas poznał i Tak? no. Więc też nas oglądają w Stanach, fajnie. Miło. No. To bardzo dobrze, bo w Stanach mamy lepszy CPM, co nie? No dobrze. No to dawaj, prowadź, biorę. Parafia Świętego Jacka, dokładnie. Dokładnie ci ludzie chyba idą do parafii Świętego Jacka, bo ona jest centralnie tak na przestrzeń. W ogóle czemu mówimy parafia Świętego Jacka i skąd się wzięła nazwa Jackowo? A mianowicie właśnie od świętego Hiacynta, czyli po polsku Jacka. I właśnie na początku mówili tutaj, że mieszkam przy Jacku, potem to ewoluowało, że mieszkam na Jackowie, więc od tego kościoła zaczęła się jakby nazwa tego miejsca, tej dzielnicy, gdzie Polacy tak naprawdę od setek lat z Polski emigrowali w momencie, kiedy tam było naprawdę ciężko. I tak naprawdę ostatnie takie wielkie migracje, no to lata 80., stan wojenny i tak po 2024 to wszystko ustało, czyli w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. No ale ludzie, którzy tu już przyjechali i rozpoczęli swoje życie, no już do nas nie wrócili. I można też powiedzieć, że tutaj jest jedna z największych społeczności polskich poza Europą i poza Polską. Tak, to są stacje porobione. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. No to ręcznie zrobione. A to co słyszycie trąbienie, to pan jedzie i sprzedaje lody. I powiem wam, że ładnie jest to Jackowo. Jest Bardzo tu ładne. czysto, pachnie. Ale, Teraz bardzo, praniem akurat. ale spodziewałem się większej ilości polskich flag, jakichś polskich akcentów.
Chociaż Boże Ciało na razie wygrywa z tymi polskimi akcentami. To jest chyba najbardziej grube. polski akcent. W ogóle jakbyśmy byli w Polsce, to byśmy w życiu czegoś takiego nie widzieli. Musieliśmy przyjechać do Stanów, żeby uczestniczyć chociaż przez chwilę w Bożym Ciele. Tak. Ale wiesz, bo to ludzi jednoczy, takie no kościół. Nie, no w tym jasne, momencie za granicą tak, ludzi oczywiście. jednoczy, nie? Dlatego to jest dla nich moment, gdzie wszyscy, mimo to, że ktoś jest z przedmieść, ktoś się gdzieś wyprowadził, wszyscy przyjeżdżają tutaj do swoich rodziców, rodzin i razem idą właśnie tą procesją, więc Ogromna jest ta parafia, wam powiem. I teraz też wyobraźcie sobie o tym, że... Dom sióstr. O, Dom Sióstr. I Kłopotowski, honorowa ulica, nie? Ale tak, bo normalnie jest George Street, nie? Brama Świętego Łazarza. Zobacz jaki napis. Ice out. Widzisz? no. Wiecie o co chodzi? Tak, No, że- Latynosi tu mieszkają, nie? Tak. no, że nie chcą, żeby ICE ich stąd wyrzuciło, więc no, wyrażają swoje Nie niezadowolenie. lubią się... Dobrze, że wywiesili kartkę, to nie wejdą. Tak. A jak jest auto, to Jak wchodzimy. ułatwić komuś pracę. Bazylika Świętego Jacka. Idzie czoło procesji, nie? Idzie czoło procesji. O, I tutaj chyba była pierwsza stacja w ogóle. tak. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. I zobaczcie, wisi flaga Polski i amerykańska. Kurczę, powiem Ci, że naprawdę miło mi się zrobiło, jak jesteśmy, nie wiem, tam 8 tysięcy czy 7,5, nie pamiętam już ile jest Chicago od Polski, tysięcy kilometrów i nagle masz tyle polskich akcentów, tylu Polaków, którzy są zjednoczeni. Fajne to jest. No. Tu się wszystko zaczęło właśnie, No w tej Bazylice Świętego Jacka. i właśnie... I powiem wam, że gruba, jest duża i ładna. Ale zobacz, że na przykład jeśli chodzi o Greenpoint, to głównym tak naprawdę budynkiem Greenpointu to również jest polski kościół. Kościół. No. Więc i tak No polskie jednak ta kościoły- religia u nas w kraju jest No. zakorzeniona i zawsze tak było. W ogóle jest też taka tradycja, że mniejszości polskie skupiały się dookoła właśnie parafii. Stąd właśnie legenda o Świętym Jacku, bo imigranci, którzy tutaj przypływali od końca XIX wieku, skupiali się dookoła parafii Świętego Jacka. I to jest nie tylko właśnie w Chicago tak jest, ale według źródeł właśnie, że w innych miastach w Stanach Zjednoczonych migracja też się skupiała dookoła parafii. No, religii jakby, Dookoła tak. religii, o. Natomiast była tutaj taka śmieszna, fajna sytuacja, mimo to, że jesteśmy 8000 km poza domem, to na czele całej procesji szła starsza pani, która już nawet księdza ustawiała, jak mają iść, wiesz o co Jak chodzi? w Polsce. Jednak geny Gena nie wyskrobiesz. nie wydłubiesz gena, no. Przyjechała policja, pozastawiała ulicę, co nie? No. Dobre, no. Podoba mi Fajnie się to to. wygląda. No i to też zobacz, jest kolejny powód do tego, żeby niektórzy ludzie, mimo to, że mają pochodzenie polskie, to już tak długo tutaj żyją, że na przykład wiecie, dziadek tutaj przypłynął, syn jeszcze potrafił mówić po polsku czy córka, ale wnuk już tyle lat tutaj żyje, że po polsku nie mówi, dlatego chociażby jest teraz to w języku angielskim. Tak, ale zobacz, że jest też ulica Świętego Jana Pawła II, widzisz? O, no, Też honorowa, bo dla mnie to jest Central Park. no tak. Co? Co? Podlasie klub. Grubo, co? No. Także zrobiliśmy kółeczko, idziemy teraz do Milwaukee Eve, czyli tak naprawdę głównej ulicy i zobaczcie, Podlasie Club już trochę się porozklejał. Podlasie Club, grają jacyś Polacy? Kobra, nie wiem czy to nasza. Nie znam Kobry, Podlasie Club, nie znam żadnego z zespołu, jeśli to są zespoły, ale nie widzę nic po polsku. Też nie Po polsku. ale samo Podlasie to Podlasie. Nie widzę nic po polskiemu. No, no. Natomiast to Kozak, Podlasie Club Entertainment. I teraz jesteśmy właśnie w sercu Jackowa. To właśnie główna ulica Milwaukee. Najprawdopodobniej dlatego, że prowadzi do Milwaukee, ale to właśnie tutaj otworzyło się najwięcej biznesów polskich. Najwięcej ludzi tutaj, wiecie, to jest taka główna ulica, więc raczej domów tutaj nie uświadczymy. Ale właśnie handel, który był, to właśnie całość była w tym miejscu. Polish Heritage Corridor. Więc możemy znajdować bardzo dużo takich nawiązań do Polski i polskości. Ale samo to jest niesamowite, że jest właśnie oznaczone, że to jest korytarz polskiego dziedzictwa i są dwa rodzaje właśnie nazw ulic. Już kilkukrotnie zauważyliśmy, nie? Że jest główna ulica Zielona i nazwa właśnie ta honorowa Polska. Tamtą stronę są polskie flagi, jest tak Właśnie knajpa o to chyba, mi nie? chodzi. I Apteka może będzie Ibuprom Zatoki. Bo Taki mieliśmy pretekst do Mieliśmy zagadania. akcję taką, że generalnie
Konrad ma problem z zatokami i wczoraj w Walmarcie szukaliśmy jakiejś alternatywy. Generalnie jest, ale istnieje, ale nie było akurat dostępnej i kończy nam się Ibuprom Zatoki. Więc jest pomysł, jest misja, jest misja. Znaleźć Ibuprom Zatoki. Patrzcie, świeże pieczywo, Świeży tatar, sałatki, rygowy garmażeryjny, polskie soki, lunch, dinner, sandwich, dania na wynos, kanapki, bogaty wybór szynek, kiełbas i serów. Ciężko było nagrywać dźwięki, ponieważ grała cały czas muzyka. Tak zapytaliśmy poza kamerą pracowników, którzy tu pracują. No nie mogą rozmawiać przed kamerą, ale dwie najważniejsze rzeczy. Powiedzieli, że to ostatni sklep, ponieważ Polacy już emigrują. Potwierdzili źródła, że praktycznie Polaków tutaj już nie ma. Fajny jest ten klimat zobaczyć, że rzeczywiście można zobaczyć te polskie produkty i w odróżnieniu od Greenpointu rzeczywiście pracują tutaj Polacy. No, ale też jest główna ulica, główna różnica między tymi dwiema społecznościami polskimi, między Nowym Jorkiem a Chicago. Idąc tą główną ulicą Milwaukee, tej polskości jest coraz mniej, gdzie w Nowym Jorku była bardziej widoczna, z tego co pamiętam oczywiście. I chodziło o główną ulicę Chicago, która się nazywa Milwaukee, bo to Dziękuję. żebyście źle pomyśleli, że nie pomyśleli. Dziękuję, mam kisiel w mózgu, ale tak, dokładnie o to chodziło, co Konrad mówi. Kupiłem kiełbasę i bułeczki. Za kiełbasę zapłaciliśmy 3,68. Uczciwa Tylko, że cena. nie wiem jak to powiedzieć, ile to jest w tych, chodźcie na bok. Ile to jest w kilogramach, bo tu są funty. Trzeba było tak? zapytać pani. Dobra, siadaj na krawężniku. Powiem wam, że jest godzina, nie wiem która, a 15? No to od 7 rano nic nie jedliśmy, a ja chyba mam cukrzycę, bo mnie telepie, co nie? Może jaka gazeta gruba? Masz amerykańską cukrzycę, zawsze tak mamy, że dużo cukru się czuje, nie? Proszę. Dzielimy się tym. Dobra, wyjmę rękę. Wyjmij, nie brzydzę się. Proszę, jak smakuje polska kiełbasa? Bardzo dobra, jak polska kiełbasa, naprawdę. No, aż bym polską kiełbasę w sumie. Bułeczkę? Oczywiście. Już daję. Takiego vloga podróżniczego nie zobaczycie. Nikt wam nie pokaże, jak smakuje polska kiełbasa w Stanach. Smakuje dobrze. Ty, ale jaka przyprawa. To w ogóle powiem wam tak. Nie ma podjazdu amerykańskie jedzenie do naszego. No. Serio. Jest szkoda. Przypomina mi się piekarnia z Nowego Jorku. Też jedyny dobry chleb, jaki tam mieliśmy, to tam. Ale bułeczko. bułeczki jakie ciepłe, co? No i kto nie powie, że bułka z kiełbasą to nie jest najlepszy obiad. Mogę mieć pewien kefir. Musztardę. Musztardę powinniśmy wziąć puszkę. To nasza żywka. To jest ta knajpa, co przechodziliśmy obok. Ale tam na Podlasie coś tam, tylko tam już tylko po angielsku gadali. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią, która przed chwilą do nas podeszła i po pierwsze powiedziała do Łukasza kotku. Tak. I nie chciała wywiadu nam udzielić, ale powiedziała, że mieszka tutaj 33 lata, jak dobrze pamiętam. bo ma 40 40 i wyjechała jak miała 33. I co było najlepsze? Gadka, szmatka i tak dalej. I na sam koniec pani się pyta: a macie wszystko? Coś potrzebujecie? Zobaczyła, jak tą kiełbasę jemy. Stary, Czy coś nam czy kupić? coś nam kupić? To mi rozwaliło głowę, wiecie, co to nie? jest Że taka taki- społeczność. I też jest taki mental, że kwestia mentalu takiego, że w starym kraju, w Polsce, że mogą myśleć, że dalej jest biednie, że nam trzeba pomóc, bo jesteśmy z tego biednego kraju, że przyjeżdżamy tutaj do Stanów, gdzie są większe Nie, to możliwości, bardziej nie? chodzi o to, że ta pani nie wiedziała, co my tu robimy. No to I jedno z pomyślała, drugiego. że może wiesz, przyjechaliśmy, szukamy roboty. Jedno czy z drugiego coś, wychodzi, nie? wiesz, że przyjechali z starego kraju, jedzą kiełbasę, tutaj trzeba im pomóc, nie? Się spojrzała na tą kiełbasę, co jedliśmy. No. A to tylko tak zamarkowane do odcinka. A zobacz, niby jest wszystko po angielsku, ale u góry męski, damski, butik, galeria, galanteria. Beauty zamiast butik. A, beauty. No. Beauty i butik. Dawaj po APAP. Nie, po Ibuprom. Ale jest zamknięte. Chyba, że tu jest wejście, no. A, do 14. No i nie Nie kupiłem. będzie Ibupromu. Koniec naszej misji. To do zobaczenia na następnej wyprawie. Ale jest restauracja. Większość tych banerów już jest taka ze 20 lat, co nie? Wypłowiała. Ale zobacz, kolejna sprawa, znowu to porównam, ale byliśmy w Nowym Jorku, No. tam na Greenpointie. Więcej było. I wszystkiego było więcej z nas spotkaliśmy Polaków i przede wszystkim tam było, wiesz, duże budynki, ciągle jakieś ogłoszenia o... Co? Patrz.
Okult. Okult Spiritual Society. Jak chodzi o ogłoszenia właśnie prawników i tak dalej, tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jest tak jakby dużo spokojniej. I to jest też absurd, bo Chicago skupiało, bądź skupia największą właśnie liczebnie społeczność polską. To Chicago skupiało najwięcej Polaków, ale najwięcej polskości widać dalej w Nowym Jorku, nie? No i w ogóle Zobacz. Ponad 250 kanałów telewizji polskiej i amerykańskiej za $20 miesięcznie. Polamer, Polamer, zawsze Polonią. zawsze z Polonią. No to chodźmy, zobaczymy. Polska agencja jakaś podróży, nie? No Travel, Cargo, Parce. Parcel. A ktoś tam jest czy nie? Jest. Do 16. I po polsku jest w ogóle napisane. A, Czasem tak bywa, no. A to są takie memy w ogóle, zamknięte. Mało jest Polaków, a jakich spotykamy, to nie za bardzo chcą, znaczy inaczej, chcą rozmawiać, ale nie chcą występować przed kamerą. I teraz właśnie z tej agencji, gdzie nie potrafią otworzyć drzwi, wyjazd daje się we znaki, powiedziała jedną rzecz: Polaków nie stać na mieszkanie na Jackowie, więc generalnie ceny nieruchomości poszły w górę, Polacy wyprowadzają się na przedmieścia. No i podsumowała to tak: Polaków już tutaj nie ma, będzie ciężko z kimś porozmawiać. No i powiedziała, idźcie do knajpy staropolskiej, bo tam są ładne dziewczyny z Ukrainy. Tam mówimy, ale my chcemy z Polakami porozmawiać. Tak, i wtedy no powiedziała, to będzie problem. Polaków już tu nie ma. jak jeszcze sprawdzałem w internecie tą ulicę, to było otwarte, a już widzę, że jest zamknięte. To jest? Jakieś ogórki A, to te pikle. chicagowskie, no. To pewnie takie w tych opakowaniach, co są takie ostre, niektóre kwaśne, niektóre czerwone, niektóre niebieskie. Ty no. Rzeczywiście jakoś tak miałem wrażenie, że na tym Greenpoincie było o wiele więcej polskich akcentów. Te polskie akcenty były już przed Greenpointem, przecież te wszystkie okoliczne sklepy były Tak. kilka... Może właśnie o to chodzi, że niektórzy się, wiesz, wyprowadzili, inni znowu sowa, Bohemgrów prześladuje nas. Inni się wyprowadzili, innych nie stać już na mieszkanie tutaj, to co powiedziała ta pani, że po prostu jest bardzo drogo. Nie wiem, przejdźmy jeszcze na drugą stronę. Widzicie? Kolejne AT. No. Unidos kontra IC, co nie? Tylko więcej jest tu meksykańskiego, hiszpańskiego języka niż polskiego, nie? No właśnie o to chodzi, że ta dzielnica już się stała, no teraz to widać. No nie jest to polska dzielnica, tak? Bo Nie pewnie- tylko Polska. O. Nie w 100% Polska. I Lombardów dużo się pojawiło. Czyli Las Vegas niedługo tutaj będzie. Las Vegas, tak? O, proszę bardzo, wyborcy. To nie są polskie sklepy już. No nie. Zobacz, kolejny biznes jaki umarł, to był tatuaże. Patrz, kolejny. To jest blok mieszkalny. Prywatna posesja, nie ma wstępu ICE, widzisz? Dobra I wiadomość, nie można wchodzić w kamienia zasłoniętej twarzy, no. dobra wiadomość, spotkałem Polaków. Zła, że nie chcę mówić. To druga zła, nie chcą mówić i nie mieszkają tutaj. Aha. Wysłaliśmy Łukasza, najbardziej odważnego człowieka, który często łamie lody i a w rzeczywistości on się nie wstydzi, my trochę tak. I dało się mu radę teraz otworzyć drzwi. Uczymy się. A widziałeś takie teraz były takie modne TikToki chyba, że Ktoś i przychodzi te do cięcie szkoły, było, tak? to cięcie było dlatego, że przyjeżdżał samochód z odpuszczonymi szybami i grała głośno muza. Nie, że masz jak się otwiera drzwi w Polsce, jak się otwiera drzwi w Stanach, jak się otwiera drzwi gdzieś tam i za każdym razem typ otwiera tak samo i to jest zapętlone w kółko, co nie? Chyba można tu stać, bo tu masz, że od 15 do 16, ale A teraz- maja, No tak, no to i Maja. co, tak co wisi? ale jest czerwiec. No chyba tak. A, movie location, jakiś film tu nagrywali. Możliwe, że tutaj autobus stanął czy coś, może trzeba poszukać jakiegoś właśnie filmu ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie jest na Jackowie polskim. Już chyba nie na Jacków. Nie polskim. Ale żeby nie było, nie można powiedzieć, że nie ma tu Polaków, przecież widzieliśmy ile osób szło na pielgrzymce. Natomiast przyjechałem tutaj z takim jakby obrazem, że będzie to trochę jak na Greenpoincie, że wszędzie będą flagi, będzie Biedronka czy coś takiego. I co? Nikt nie chce gadać. Jest komunia, więc do komunii nie za bardzo jest jak bić, bo zajmują się imprezą. Tam są Polacy oczywiście, ale nie ma jak im przeszkadzać. Obsługa nie może i nie chce gadać.
Więc zostaje nam liczyć na, nie wiem, kościół albo znaleźć gdzieś kogoś, kto będzie chciał na ulicy porozmawiać. Może chodźcie pod kościół jeszcze, czy nie? To jest No dobry bo to jest pomysł. jedyne miejsce, gdzie ktoś... To podjedźmy, No, bo i tak tu nie można stać. To w ogóle zapętlenie. To jest pan, z którego mijaliśmy na początku odcinka z tymi lodami. Ty, to ja nie ustawiłem tego na kościół? No ustawiłeś na park, nie na kościół, ale też może być, bo to jest park Kościuszki. no. No ja tu są dzieciaki głównie. No dobra, no to chciałem wam pokazać Kościuszko Park, bo to też jest dosyć bardzo znany, bo no Kościuszko jest, no Polakiem był. No. No tak. Ale to też jest znaczące, bo w historii było mówione, że tutaj było mnóstwo spotkań Polonii, tutaj były eventy polskie i znowu, jeżeli popatrzycie po tym, to nie ma Polaków. To nie jest event polski. Nie. Na 100%. Park Kościuszki, bardzo ważna postać w historii polskiej, ale jak popatrzycie tutaj, nie chodzi o jakikolwiek rasizm czy coś, ale chodzi o kwestię koloru skóry, żeby uwidocznić wam, że tutaj już nie ma tej mniejszości polskiej, została tylko nazwa, jest to też trochę symboliczne. Jackowo jako nazwa pozostała, ale niestety ta polskość się rozpływa w tym co się dzieje teraz aktualnie, także historycznie, kiedy działo się tutaj bardzo wydarzeń polskich, tutaj były polskie pikniki, spotkania i tak dalej, no i właśnie patrzyliśmy tam na piknikach, no to Polaków już nie ma. Nie wiem, czy uda nam się Może spotkać to z nie kim, żeby będzie mieć ten wywiad. niedługo Jackowo, tylko na przykład Alwarowo. Może, Juanowo. Albo Juanowo, Juanowo. Pedrowo, coś takiego. No. Nie ma to może nic wspólnego z Jackowem, ale zobaczcie, czy kiedykolwiek u nas w Polsce ktoś by nawet wpadł na pomysł zrobienia czegoś takiego. Mianowicie chodzi o to, że wchodzisz jakby na teren szkoły, a może nawet nie chodzi o to, że szkoły, tylko na teren dookoła szkoły. Wszystkie jakieś akty, które są nielegalne, mają jakby wzmożoną karę, czyli tutaj chodzi bardziej o działanie jakichś gangów, czy tam nawet było napisane, że posiadanie narkotyków, co nie? Tam possession. Powiem wam, takie tabliczki rozwalają mi łeb, co nie? Że naprawdę trzeba coś takiego pisać, no ale trochę też to ma takie odniesienie do tego, co powiedziała ta pani na samym początku, co tam Łukasza pomiziała, że Ameryka wolny kraj. O. Zobaczcie, mamy polska szkoła kardynała Stefana Wyszyńskiego i jest po angielsku i po polsku, chyba jeszcze z czasów pandemicznych. Nie wiem, czy to nie jakaś A tu na parkingu może zagadamy jeszcze? No to jak chcesz, Próbuję, to próbuj, no. Ostatni raz jedziemy. Do 30 razy sztyko, jak to mówią. No, ale tym razem się nie udało, więc tak. Dla odmiany. Pani dla odmiany się nie udało. Pani powiedziała, że Jackowo było, jest i będzie. Jest tutaj o wiele mniej ludzi. Większość kościołów będzie zamykana, ale nie bazylika, no bo jest bazyliką. Natomiast no, muszę wam powiedzieć, że to są słowa tej pani, że jakby rzeczywiście no, jest o wiele mniej. Do widzenia. Jest o wiele mniej Polaków i większość z nich jakby pouciekała na przedmieścia. Dla odmiany pani nie chciała nam udzielić wywiadu. Tak, wszyscy. Jakoś wszyscy są strasznie tutaj stremowani i nieśmiali. Reprezentuje pani Polonię tutaj Tak. u nas na kanale. Tak, chcieliśmy rozmawiać z Polonią, my rozmawialiśmy z wieloma ludźmi poza kamerą, ale nikt się nie zgodził rozmawiać do kamery. No to ładnie. Jak się żyje na Jackowie i jak się zmieniło Jackowo na przestrzeni lat? O, bardzo się zmieniło. Przedtem było inaczej, a teraz inaczej. Zresztą to, jak to powiedzieć, teraz jestem sama. Przedtem byłam z mężem, to było inaczej. A długo pani już mieszka na Jackowie? Od 92 roku. O, to my się urodziliśmy w 92. No widzisz? No, zbieżność. Ale społeczność dookoła świętego Jacka cały czas się trzyma, bo widzieliśmy Tak. właśnie teraz Boże Ciało, tutaj procesja. Tak, co roku jest dobrze, źle nie było, no. A panie dbają o to, tak? No a jak, no trzeba coś brać. Trzeba się udzielać. Tak. Ale rzeczywiście jest mniej Ale już Polaków teraz niż to ja już wcześniej? jestem za stara. Gdzie to? Sile wieku, proszę pani. No, sile wieku. A jest mniej Polaków? Uciekli? O, Wyemigrowali? dużo uciekło Polaków. Tu przedtem to Polonia była, to wszystko prawie Polacy. A No teraz, właśnie teraz byliśmy w szoku, poszliśmy Milwaukee i mało jest jakby No. motywów polskich. Prawie w ogóle. Bardzo, tak? Jak byliśmy na Greenpointie, to Bardzo. wszędzie były napisy. Jak mam przyjechać do Ameryki, to tu była sama Polonia. Village Polish. Village Była Milwaukee, nie. I co, i naprawdę tak mieszkali w każdym budynku Polacy? Prawie, dookoła? prawie. Tak? A teraz rzeczywiście kto dominuje? Meksyk.
Tak? Ale co się zmieniło, że ceny wzrosły, czy Polacy poszli do innych miejsc, czy pracy nie ma? Tak, ceny wzrosły bardzo, bardzo ceny. Jak się przyjechało, to było dużo taniej. Łatwiej bym powiedziała. Teraz jest coraz to gorzej. No. Trudno, A tych pieniążków jest za mało, to jak ja mam emeryturę, to jest trudno je koniec z końcem Ale związać. to jest jakby pani budynek, tak? Czy Mój, tak. To jest pani jakby własność. Własność, tak. Okej. A młodzi czują połączenie z Polską jeszcze, czy już bardziej Amerykanami się czują? No jeszcze czują się Polacy. Jeszcze czują się Polakami. Dzieci Polacy, bo już wnuki to już tak tu urodzoni, no to już inaczej. Już trochę. Amerykanie, I tak? Amerykanie bardziej. A planuje pani wracać do kraju, czy już zostaje pani tutaj na stałe? A, chyba już zostaje. Tak? A skąd pani pochodzi? Dąbrowy Tarnowskiej. Z Dąbrowy Tarnowskiej. Okej. Dobrze, bardzo Dziękujemy pani dziękujemy. ślicznie. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Teraz to pani ma mówić. No my tu jesteśmy już ponad 30 lat. Moje dzieci tu, dwoje jest urodzone, dwoje z Polski, no i nasze życie już trwa tutaj i myślami i sercem często jestem w Polsce z rodziną i z tą tradycją często właśnie tak tęsknię za moim krajem, ale teraz jest ten kraj moim domem, gdzie są moje dzieci. No tak, tu pani ułożyła swoje życie, ale przyjechaliśmy tutaj, widać, że jest procesja, że właśnie ta polskość jeszcze jest kultywowana tutaj na Jackowie, ale jednocześnie widać, że tych Polaków jest bardzo mało. Co się dzieje z Jackowem? Gdzie ci Polacy są? Trudno mi powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo można to podzielić na kilka kategorii. Część się wyprowadziła ze względu na to, że może jest trochę taniej na przedmieściach niż teraz tu w Chicago. Druga część to jest też, są tacy ludzie, którzy lepiej zarabiają i chcą mieć większą przestrzeń, to uciekają z Chicago. Trzecia grupa może także wedle szkoły czy pracy, to tak można podzielić. Bardzo mało jest już nas tutaj na Jackowie. A możemy zapytać, ile mniej więcej miesięcznie kosztuje utrzymanie właśnie takiej rodziny w Chicago? Teraz moje dzieci już są, nie mieszkają z nami, pokończyły studia i mają swoje życia, mają swoje tam mieszkania, ale jest bardzo trudno. Tak, to Okej. trzeba Do tak jak widzenia. pani tu wcześniej wspomniała, Do widzenia. Renia, dzięki. tak jak pani tu wspomniała, my Polacy nie mamy takich zarobków jak Amerykanie może i jest ciężej. Teraz domu tu mało kto kupi. My tu kupiliśmy wiele lat temu, były trochę tańsze, teraz są domy bardzo drogie. Ile taki dom może kosztować? Oto 600-700 tysięcy jednorodzinny. Dolarów. Tysięcy dolarów. Bardzo dobrze. Za taki Czyli- budynek właśnie jak to, tak? Czy... To jeszcze więcej. Do Aha. miliona. Okej. O, wow. Czyli ceny nieruchomości na całym świecie wystrzeli w kosmos, No. nie tylko u Tak, nas. no. to są domy, które wymagają jeszcze niektóre... Nakładów finansowych, Tak, nie? dokładnie. Powiem Państwu, że u nas wcale nie jest lepiej, ale nie aż tak. No są ceny, jak myśmy go kupili wiele lat temu i spłacaliśmy, chociaż dzieci były małe, ale to jakoś się rozłożyło. Dzisiaj moje dzieci, żeby tak kupić taki dom tutaj, to każdy się dobrze zastanawia, bo nie zarabiają aż tak, żeby stać. Dlatego spłacać. te przedmieście, żeby być taniej. To też jest jedna z opcji. A jak było w momencie, kiedy Państwo przyjechali tutaj? Jak wyglądało Jackowo, jak pierwszy raz Pani się zetknęła z tą dzielnicą? O Boże, no to jak w domu, jak w Polsce. No tak było w Polsce, w sklepie po polsku, do lekarza się szło po polsku, co dom to Polak był. Tutaj tylko tacy my zostaliśmy, czy tam jeszcze starsi, co się nie chcą wyprowadzać, Jasne. że mamy ten kościół pod bokiem i nam tutaj pasuje i dojazd do pracy w tą i we w tą stronę, także jeszcze... Jaka przyszłość Jackowa? Jak się to wszystko skończy? Czy się skończy, czy będzie trwało Jackowo? No trudno to powiedzieć, bo downtown podchodzi tutaj bliżej, dlatego te ceny rosną, dlatego te domy starsze potrzebują nakładów finansowych i to już młodzi Amerykanie kupują i finansują sobie, inwestują tutaj, także trudno mi powiedzieć, ale kościół jest już w niedzielę,
wiele razy prawie że pusty. Bo już coraz mniej Polaków, czyli zostanie nazwa, historia, ale raczej to się wymiesza wszystko, tak? Trudno właśnie, nie chcę Nie chcę wiadomo, nie mówić. wiadomo, co jest przyszłość. Tak, Źle tak. wróżyć, tak? Nie chcę źle wróżyć. Życzę, żeby było jak najdłużej. Wszystkie, nawet ludzie z przedmieść tu przychodzą do kościoła, przywożą dzieci do pierwszej komunii, do bierzmowania, śluby. To większość jest tutaj też, na Jackowie. Super. Bardzo Pani Renato dziękujemy. Ja Wszystkiego również dobrego. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Bardzo Pani dziękujemy. Słuchajcie, za moimi plecami znajduje się mural, który tak naprawdę mówi wszystko to, co powiedzieliśmy w tym filmie. Kiedyś Jackowo, ogromna polska dzielnica w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Teraz, jak wszyscy nam mówili, Jackowo, no w Polsce Polaków już za dużo tam nie ma. Bardziej, tak jak tutaj widać, są inne narodowości, ale w dalszym ciągu płynie tutaj polska krew. W dalszym ciągu można znaleźć polskie nazwiska i w dalszym ciągu można usłyszeć polską mowę. Oczywiście Jackowo jest o wiele większe niż wam pokazaliśmy. Pokazaliśmy wam te całe centrum, tam gdzie wszystko się zaczęło i skąd się to wszystko rozrastało. Jeśli doceniasz naszą pracę, to zostaw łapkę w górę, daj komentarz, no bo jeśli tutaj doszedłeś, to możesz napisać na przykład Jackowo, będziemy wiedzieć, że jesteś z nami. No i dziękujemy patronom, bo to dzięki wam tutaj jesteśmy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.